Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Tak zwany truck stop, ogromna stacja paliw dla ciężarówek. Tyle zbiorników mają, że już na zewnątrz zaczęli je umieszczać. Mamy jakiś psi park. I sam sobie budynek tutaj. Jest tak tutaj tłoczno, ale przypuszczam, że w tej okolicy nie ma bardzo dużo stacji benzynowych, a tam ma dość dobre ceny. Co tutaj można zjeść? Można zjeść sobie jakieś burgery, gdy dostaje się Pepsi za $2. To wcale nie jest tak bardzo tanio Pepsi za $2. Chociaż jak na stację benzynową jest ok. Zobaczmy co tutaj, jakie trucizny. Kiedyś jak jeździłem na ciężarówkach, to czasami się skusiłem na to, ale teraz raczej bym nie chciał tego jeść. Tutaj najmniejszy rozmiar to jest medium. Jest taki jak w Polsce large albo extra large, a tutaj extra large to jest naprawdę duże do tego, jakie mamy opcje. Po slushy, herbatka słodzona, niesłodzona, kawka, kawusia z ekspresu nawet. Za moich czasów tego nie było. Jest też sekcja zdrowych przekąsek, to jest spoko całkiem. Ostatnio jest moda na takie retro rzeczy i widać nawet tutaj tę czapeczka Mountain Dew. Fajna w sumie. Jakość chyba nie jest najwyższych lotów. Powiedziałbym raczej, że na pewno nie jest, no ale design jest fajny. Dr Pepper też takie lata, nie wiem, 70, 80. Jest niesamowite, ile energy drinków różnych jest. Ja jestem dość tradycyjny i przeważnie wypijam Red Bulla. Natomiast ile jest smaków Monstera, to jest coś niesamowitego. No i do tego mamy te różne słodzone kawy, które mają po 50 gramów cukru w puszce. Stare dobre polskie przysłowie mówi, po dobre trzeba się schylić. I zauważyłem, jak wychodziłem, że jakieś takie fajne wafelki tu mają. Wafelek ma tylko 2 gramy cukru i 4 gramy węglowodanu. Spróbujemy. Mi się bardzo podoba to logo Loxa i kolory. Mam taką zapalniczkę, którą kiedyś kupiłem Loxa i ona już od tylu lat działa. Ja rzadko z niej korzystam, ale mam sentymentalne przywiązanie do tej zapalniczki. Nie widzę tutaj żadnej... O, jest, już pokazuję. Można mieć własną stację paliw, własnego loksika. Popina na Harley'u. Współczuję mu dlatego, że wiatr po prostu na tych otwartych przestrzeniach tutaj jest niesamowity. Nie wiem, czy na tej kamerze w tle widać drzewa, ale jest potężnie, jest potężnie. Furka potankowana, jedziemy. Jestem podekscytowany, dlatego że to co widzę, to pierwszy raz w życiu widzę zatokę właśnie. To jest to właśnie słynne San Francisco Bay. Pierwszy kontakt z tym miejscem. Dużo farm wiatrowych. Widać, że tutaj tak nie jest zbytnio dużo domów jakichś powiedzmy mieszkalnych, tylko przemysłowa część. Ciekawie to wygląda. Całkiem mi się podoba. Na sam koniec jeszcze takie tutaj efekty wizualne zachodu słońca nad oceanem. Fajnie, fajnie. W telewizorni tam meczyk leci. Meczyk to jest Bośnia-Hercegowina kontra Szwajcaria. A tutaj nasza znajoma przyrządziła nam taką hiszpańską potrawę, znaczy hiszpańską. Ona jest z Nikaragua, także coś takiego jemy. To jest taki placek, powiedzmy kukurydziany, do tego czarna fasolka zblendowana, zmieszana, do tego ser biały, queso blanco i awokado. No, to jest tak kurczę smaczne. Nie spodziewałem się w ogóle, że ta cała fasolka będzie tak dobrze smakowała. Ona jest przyrządzona, tam są jakieś potrawy dodane. Perfekto. Także może się nauczymy sami to robić też. Ja lubię takie proste potrawy, także. Kianet tu ogarnia łóżko. A ogarnia to łóżko w takich dziwnych okolicznościach, dlatego że pierwszy raz w życiu
I ja i Kenneth mieliśmy okazję spać w takiej przyczepie kempingowej. Moi znajomi, akurat wszyscy, jakaś rodzina się do nich zjechała, mieli tam dodatkowy pokój, który ktoś jeszcze wynajął i oni pytali, czy chcecie spać w przyczepie. Ja mówię, pewnie, że chcemy spać w przyczepie. Nigdy nie spaliśmy w przyczepie i to był strzał w dziesiątkę. Tu się tak komfortowo spało. Ta przyczepa nie jest ogromna, ale też nie jest mała. My tylko potrzebowaliśmy łóżko, także wyspani. Idziemy teraz troszeczkę się odświeżyć i wyruszamy na San Francisco. Pogoda się zapowiada elegancka. Także ja jestem cały podekscytowany. Nowe doświadczenie na samym początku podróży. No i duża przewaga, bo myśleliśmy, że przyjedziemy dzisiaj, no a że mogliśmy spać, tutaj przyjechaliśmy wczoraj i zamiast być 5 godzin od San Francisco jesteśmy 50 minut. Także tyle wygrać. Dzień dobry. Każdy szanujący się Amerykanin, który ma przyczepę kempingową, ma też pick-upa. Oni akurat nie są Amerykanami, ale są zamerykanizowani i mi się ten pomysł podoba całkiem. Tak wygląda taka przyczepa z zewnątrz. Ona jest krótka, ja bym powiedział może 6 metrów długości, ale naprawdę ciekawie urządzona. No i mieszkają tutaj na naprawdę fajnym osiedlu. Jest, kurczę, tak dużo widać hiszpańskiej społeczności. No to ogólnie w tej okolicy to jest dość normalne. No i mają tak zadbane, tu bardzo czysto. Te palemki takie małe rosną. Fajnie, fajnie. Moi znajomi to są ludzie z Nikaragua i oni są bardzo religijni. I zobaczcie, kolejny raz jestem w hiszpańskim domu i kolejny raz widzimy papieża Polaka. Śniadanie będzie bardzo po amerykańsku. Wszyscy jeszcze w domu spali. Oni tam prowadzą nocny tryb życia, dlatego połączenie Chick-fil-A i Dunkin' Donutsa brzmi bardzo zachęcająco. No i nie zajęło nam to dużo czasu i z przedmieść wjechaliśmy w sam środek miejskiej dżungli. Pochmurno, często jest pochmurno w San Francisco, ale to w sumie nawet fajnie, bo jest tak klimatycznie. Dostawa w mieście z 3 pasów zrobiło się pół pasa. No tak niestety to funkcjonuje. No myślę, że te stare amerykańskie miasta, ze względu właśnie na to, że są stare i kiedyś były inne potrzeby, one dzisiaj trochę nie pasują do współczesnych standardów infrastrukturą. Bardzo było ciężko znaleźć parking, a już jak go znaleźliśmy, to się okazuje, że jest pod kościołem i mamy tylko 50 minut zanim się zacznie msza, bo jak jest msza, to nie można tutaj parkować, także musimy się trochę ruszać, zanim znajdziemy kolejny parking, co nie jest tutaj proste. Myślę, że można tu kupić wszystko. Chińska medycyna, chińskie tradycje, kadzidełka. Wszystkiego jest w opór. Elegancka chińska porcelana najwyższej jakości. Do tego pałeczki do jedzenia sushi. Fajne rzeczy. My dziś obawiam się, że skończymy na tym. Ten tutaj rybak, bardzo fajny. Uchwyt na kadzidełka. $25. Sprawdziłem szybciutko na temu 4,95, także tak Azjaci robią dobry biznes. No kurczę, ale kozak. Old Shanghai. $60. No to jest niezła cena za taki elegancki zestaw. Przechodzimy do piekarni Wongli Bakery. Rzekomo jest bardzo popularna i bardzo dobra. Takie tutaj specjały sprzedają. Nie wiem, dzieci, wszyscy ludzie tak czekają tutaj, ale wiem, że to musi być dobre. Restauracja Złoty Smok. Wydarzył się cud nad mostem Golden Gate, dlatego że znaleźliśmy miejsce parkingowe, co wcale nie jest takie oczywiste. Dodatkowo automat do opłat był zepsuty, no i w związku z tym nie trzeba płacić. To mi się podoba. Myślę, że to jest uczciwa cena. No i tu zwróciliśmy uwagę na to, że po lewej stronie przy samym moście znajdują się takie malutkie domki. Jeżeli miałbym obstawiać, myślę, że to są domki, które były kiedyś wojskowych domkami, przypuszczalnie jakichś oficerów wyższych stopniem. Jak widać tutaj na tym zdjęciu, to zdjęcie już nam sugeruje, że to była aktywna militarnie
strefa. Czas na nasz azjatycki posiłek przy amerykańskim moście. Widok jest godziwy. Buła z wieprzem. Zjadłem tę bułkę. Właściwie to nie zjedliśmy z niej farszu, dlatego że ten farsz był po prostu okropny. Niby to miała być wieprzowina, ale to było jakieś takie... Nie wiem, co to nawet było. No i zgodnie stwierdziliśmy, że tego się nie da zjeść i zjedliśmy samą bułkę. Bułka była dobra, cała reszta nie. Mocne 2 na 10. Nasz wybór numer 2 to jest bułka z cebulką, także próbujemy tego. How many points? 5 points. Ja daję 3 punkty. 3 punkty, bo nie było mięsa ohydnego, bułka była całkiem spoko też. Jestem rozczarowany. Najbardziej ikoniczny most na świecie i robi niesamowite wrażenie. Jest ogromny, może na dzisiejszy czas nie jest największy nawet, ale samo jego położenie i historyczny taki odcisk i jego popularność w Hollywood, to wszystko robi, że jest w nim coś magicznego. A my za chwilę wychodzimy właśnie na sam most i jak zostaniemy trochę energii, to później właśnie pójdziemy zobaczyć jeszcze te instalacje militarne. Jest tutaj taka informacja, że na tym moście znajduje się syrena i rzekomo jak się zadzwoni pod ten numer podany tutaj, no to ta syrena zawyje, no a my wtedy zobaczymy po jakim czasie usłyszymy ten głos tej syreny. No, nie pozostaje mi nic innego jak spróbować. Most Golden Gate jest niezwykły pod tym względem, że jest pobudowany w miejscu, gdzie ścierają się płyty tektoniczne i dość często występują tutaj mniejsze lub większe trzęsienia ziemi. No i żeby utrzymać ten most w dobrym stanie, żeby on się po prostu nie rozpadł, trzeba było go zaprojektować w bardzo specyficzny sposób. I są tutaj właśnie takie grafiki i różne inne wyjaśnienia, w jaki sposób to jest zaprojektowane, ażeby ten most nie rozpadł się na kawałki. Jak widzicie na środku tutaj jest taki podział 3 pasów, tak? I później jest ta bariera. Ta bariera, ona jest przesuwana, jest specjalny taki wózek, który ją przesuwa i w zależności od tego, kiedy potrzeba większego ruchu napływającego do miasta lub z miasta, to przesuwa się tę barierę, tak żeby zrobić więcej pasów. Mądre rozwiązanie. To rozwiązanie jest też stosowane na autostradach w wielu miejscach. Tu, gdzie jeszcze znajdujemy się nad lądem, no to właśnie są takie wysokie płoty dość, żeby ich nie przeskoczyć. No, natomiast jak widać, jak już przejdziemy nad wodę, to tych płotków nie będzie, będzie można bardziej poczuć tę przestrzeń. Linia kryzysowa to dla osób, które przychodzą tutaj na ostatni skok. Takich osób niestety jest dużo. Jest na ten temat nawet cały film dokumentalny na YouTubie. Warto zwrócić uwagę na drzewa. Drzewa są tutaj niezwykle wysokie, bardzo gęste, zielone. Robi to naprawdę fajne wrażenie. Sam most natomiast jest bardzo głośny, to prawdopodobnie. Przytłaczająca jest surowość tego miejsca. Podobnie słychać albo nie słychać, gdyż dogram ten głos później. Do tego również wibruje, jak się przejeżdża jakaś ciężarówka, tak fajnie się z nią razem podskakuje na tym moście. Także tak, jest dość tutaj dużo takich bodźców wizualnych, fizycznych i dźwiękowych. Pod mostem Golden Gate znajduje się fort. Ten fort został wybudowany zdecydowanie wcześniej niż most, który został wybudowany w latach 30. W związku z tym inżynierowie mieli wezwanie, jak poradzić sobie z tym fortem, żeby go nie zniszczyć, gdyż jest obiektem historycznym.
No i stwierdzili, że są w stanie opracować taką kratownicę tutaj, która będzie odporna właśnie na różne ruchy płyt tektonicznych. W ten sposób ocalą budynek, no a most nadal będzie stabilny i bezpieczny. No i udało się. Zobaczmy, czy można się przejść po tym miejscu. Przytłaczająca jest surowość tego miejsca. Zatrzymaliśmy się na miejscu widokowym, na takiej oazie, po drugiej stronie mostu, po przeciwnym kierunku od San Francisco. Tu jest po prostu tak perfekcyjna miejscóweczka na to, żeby zrobić fajne zdjęcie obiektywem, takim teleobiektywem o wąskim kącie, że to szok, kurczę, żałuję, że nie mam takiego. No ale cóż, jest jak jest. Natomiast tu po drugiej stronie już widzimy panoramę całego San Francisco. Kurczę, magiczne to miejsce jest. Pośród amerykańskich miast naprawdę San Francisco mi się wydaje, że ma najwięcej do zaoferowania. I tę różnorodność kulturową i te architektoniczne dzieła inżynierii, czy to tutaj, czy te wieżowce, które tam są, i Alcatraz w tym samym miejscu. No i John Muir Woods, które są gdzieś tam po drugiej stronie, które będziemy odwiedzali jutro. Jest tych atrakcji tu po prostu co nie bądź. To, co w Ameryce ma jeszcze swoje takie cechy właśnie może kraju rozwiniętego, ale też niekoniecznie rozwiniętego. Zobaczcie, ludzie sprzedają hot dogi, jakieś owoce, różne tego typu rzeczy. Robią to bez żadnych zezwoleń, jakiejś papierologii i tak dalej. Po prostu sprzedają wam produkt, wy kupujecie produkt i tyle. No, ja to osobiście lubię, ale rozumiem, że różni ludzie mają do tego różne podejście. Nie chcę ich tak brutalnie nagrywać. Hot dogek, owinięta paróweczka w bekonie. Całkiem sporo jest tych kamperów. Te kampery w Kalifornii zwłaszcza są popularne. No jest tutaj ciepło, my spaliśmy w przyczepie bez żadnego ogrzewania, spało się fajnie. A to, jak pewnie niektórzy widzą, to jest po prostu Fiat Ducato, który jest robiony na amerykański rynek jako Dodge Ram. That is so cute. He doesn't even pay attention anymore. Dzień kolejny naszej tułaczki po takiej, powiedzmy, to już jest chyba północna Kalifornia. To jest odwieczna wojna, czy San Francisco jest już Kalifornią północną, czy nie. Jest na granicy, no ale my jesteśmy na północ od San Francisco, więc powiedzmy w północnej Kalifornii. I dzisiejszy dzień zapowiada się ciekawie, dlatego że wyruszamy do parku stanowego John Muir Woods, tam gdzie są czerwone drzewa. Natomiast zanim to się stanie, się okazuje, że bardzo ciężko jest do tego parku wjechać bez rezerwacji. Natomiast na całe szczęście mają tutaj autobus, który dowozi turystów. No jest to takie trochę niewygodne, bo trzeba zatrzymać się tu, później ten autobus jedzie przez 40 minut tam, no ale jest tak jak jest. Także na razie, póki mamy czas, idziemy zwiedzić okolice i wyruszamy do parku. Na samym starcie można się przekonać, jak bardzo wyjątkowe jest to miejsce. Jest to jedna z niewielu lasów tego typu, które pozostały na świecie wzdłuż oceanów. Także wyruszamy takim drewnianym pomostem w górę, około 3 godzin szlak. Także taki średni. Zobaczymy. Czerwone drzewa rosną bardzo długo. To drzewo, powiedzmy, że się urodziło, jak to jest napisane, w roku 909, no i upadło w 1930, czyli ponad 1000 lat. Nagrywanie tutaj jest trudne w takim sensie, że trudno jest oddać rozmiar, skalę, głębię tego na kamerze, tak jak to wygląda w rzeczywistości. Także robię co mogę, ale chyba mając tylko jedną taką małą kamerkę, to nie zrobi to aż tak potężnego wrażenia jak w rzeczywistości. Te drzewa, one lubią rosnąć w grupach. No i tutaj właśnie jest taki dobry przykład tego. No i tu jest taka młoda grupa tych drzew. No i cudem dotarliśmy na
prom w ostatniej minucie dosłownie na parking i wyruszyliśmy w stronę San Francisco z Larkspur. Woda jest tak spokojna, że jak nią płyniemy, to się wydaje, jakbyśmy w ogóle jechali jakimś pociągiem. Także, no niestety jest pochmurno, no ale to w Zatoce jest przeważnie pochmurno. Tym mostem przyjechaliśmy ze strony Aniok. Lokalsi mówią natomiast Aniok. Inni ludzie mówią Antiok. Ja nie wiem, jak się mówi, dlatego mówię, jak mówią lokalsi, żeby być taki bardziej cool trochę. No a to jest panorama miasta. Miasto San Francisco jest przepiękne. Zwłaszcza tak z daleka. Ono jest trochę brudne, ale z daleka tego nie widać. Tam po prawej stronie daleko Golden Gate, no ale bliżej troszeczkę mamy słynną wyspę Alcatraz, więzienie. Moim zdaniem jedno z najciekawszych atrakcji w ogóle w Ameryce, jakie można zobaczyć pod względem unikalności. Ja jestem modnie ubrany w koszulkę polo, co było błędem taktyczno-strategicznym, gdyż jest wiecznie i zimno, chociaż pogoda mówiła, że będzie tam 18 stopni może, no to jednak chyba aż tak fajnie nie jest. Przed nami chłopaki płyną na ryby. Ja myślę, że tu może być coś pięknego połowić rybki w zatoce. Tiger Fish, tak się nazywa. Łajba. No, a tutaj mamy w zatoce również kontenerowce, sporo kontenerowców czekających na wyjście w Ocean Spokojny albo wpływających z Oceanu Spokojnego. Powiem wam, niesamowite. Dobijamy do portu San Francisco. To jest, kurczę, świetna sprawa przypłynąć dzisiaj i zobaczyć miasto z tej strony. W ogóle myślę, że wziąć jakiś rejs jeszcze pod mostem Golden Gate to było po prostu sztos nad sztosy. Tak wygląda port San Francisco po wejściu. Mamy tu kilka kawiarni, które się wydają bardzo ciekawe, a przynajmniej sądząc po ilości ludzi, którzy są w nich, mogą być ciekawe. Ta akurat tutaj nazywa się The Blue Coffee Company, czy tam Blue Bottle Coffee Company. No i oni serwują kawę w stylu japońskim. Teraz jest jakiś bardzo poważny boom na wszystko, co z Japonii, japońskie i koreańskie. To pewnie minie któregoś dnia. Jak wszystko, no ale jest jak jest, także ludzie tam się ustawiają w kolejkach, a my znaleźliśmy nawet fajniejszą lokację tej kawiarni, która jest trochę oddalona bardziej, ale można w niej przynajmniej usiąść. W Kianet odezwał się ten latynoski zew i chce spróbować jedzenia z Ameryki Południowej, dokładnie z Argentyny. What is that? Empanadas argentinas. Empanadas Argentinas i widok na zatokę. Empanadas Argentinas w tym wypadku wzięliśmy dwa takie, powiedzmy, pierogi z kurczakiem i z wołowiną jeden. Ta oto tutaj syrena, którą widzimy, ma symbolizować piękno kobiet oraz istotę środowiska, gdyż ona jest zrobiona z recyklingowanego szkła i różnych metali. Te Jaguary elektryczne jeszcze niedawno były, a teraz są jakieś takie nowsze, dziwniejsze pojazdy. Ulica jest tak wysoka, stroma w sensie, że trzeba parkować samochody w poprzek. Tutaj dobrze widać, dlaczego już dyszę. Ciekawe jest również to, jak różne style mają te domy. Są takie, które są już odnowione, takie, którym jeszcze do odnowienia dużo pozostało. Niezbyt spójne, ale klimatyczne. Chłopina tutaj robi koleżance zdjęcia, no ale się nie dziwię, przy takich widokach można robić zdjęcia. Natomiast przed nami przejście do kolejnego bloku przechodzi już nie przez ulicę, tylko przez taki park, powiedzmy, nazwijmy to park, ogród pionowy,
poziomy, nie wiem jak to się mówi. A tutaj już widzimy, że zbliżamy się do Chinatown, gdyż pojawiają się informacje w chińskim języku. Poczciwy baleron. Ogólnie furki tutaj są ciekawe, jest dużo starych aut. Sporo nowych, no bo tutaj są pieniądze, ale w związku z tym, że tutaj nie ma soli, poza tą w bryzie, no to te samochody nie rdzewieją. No i jest dużo fajnych starych furek. Spójrzcie tylko na tę siódemeczkę. Przecież to auto ma ze 40 lat. I widać, że ono jeździ na co dzień. Ono nie stoi w muzeum, tylko pod drzewem. No i koło oczywiście skręcone, tak? To jest standard. Parkowanie w San Francisco na stromych ulicach to jest nakaz, żeby skręcać koło w taką stronę, żeby ten samochód w razie czego oparł się o krawężniku lub no, uderzył powiedzmy w budynek, a nie zaczął się rozpędzać w dół ulicy bez opamiętania. Bardzo uroczy hostel. Miałem kiedyś okazję w nim spędzić noc i zdecydowanie bym polecił każdemu, kto się wybiera do San Francisco. Nazywa się Green Tortoise Hostel i klimat jest nie do podrobienia. Ludzi można spotkać jak to zwykle w hostelu z całego świata. Super, super miejsce, polecam zdecydowanie. No i tu w Chinatown, jak widzicie, to tak nie jest za czysto, tak oni to raz na jakiś czas sprzątają, ale to ogólnie szału nie robi. No i jesteśmy z powrotem w Chinatown. Nie udało się ostatnim razem spędzić czasu. Teraz może spędzimy tutaj z godzinkę i wracamy do Larkspur. Tutaj sobie jedzą waszą rybkę wpierw. Ale to jest ohydne. Normalnie gołębie jadły tę rybę tam. Potem wy sobie bierzecie, kupujecie i też ją jecie. Uah. No widać, że oni są mocno osadzeni w kulturze. Spędzają czas razem tutaj w tym kościele. Później dzieciaki się bawią, dbają, pielęgnują te tradycje i kulturę. To jest ciekawe, to jest fajne. Ja może nie jestem największym fanem pewnych rzeczy, no, standardów tutaj, ale jako doświadczenie to na pewno to Chinatown w San Francisco jest bardzo ciekawe. W kwestii zapachów tutaj coś, czego kamera nie odda, oczywiście wielkie odkrycie, to jest zapach tej suszonej ryby, tych suszonych krewetek. To jest po prostu zapach, jeżeli ktoś ma rybki i te rybki karmi, to dokładnie wie jak te rzeczy pachną. To jest dokładnie ten sam zapach. Na tym wszystkim siedzą muchy, jedzą to gołębie. Jest to oczywiście nie w lodówkach, niezależnie od temperatury. Także zdecydowanie polecam. Kiedyś byłem w Nowym Jorku po raz któryś i stwierdziłem, nie chcę tam nigdy więcej być. I to samo stało się z Chinatown. Jestem tu po raz któryś, wyczerpałem ten temat, już ostatecznie mogę tu nigdy więcej nie przyjeżdżać po wsze czasy. Cieszy mnie to, bo jest jeszcze tyle wiele pięknych miejsc do odkrycia. Ostatnimi czasy ogólnie też zwróciliście na to uwagę na pewno. Coraz mniej ludzi pali papierosy, no bo coraz więcej ludzi korzysta z tych elektronicznych papierosów, vapów, ciumkaczy, zwał jak zwał. Natomiast w Chinatown nadal ludzie palą i to jest część kultury, to jest część tej azjatyckiej kultury, papierosik i wychodzą. Także ten zapach papierosów również tutaj się przebija, jakby jeszcze ktoś chciał więcej takich doznań. Chłopina tutaj rozkłada ciasteczka, no i widać, że jest spore zainteresowanie na te ciasteczka. Także może jest coś wyjątkowego. Schody ewakuacyjne typowe dla Ameryki. Jeszcze pomyśleć, że ja wiem, może 10 lat temu, może trochę więcej z moim serdecznym przyjacielem Rafałkiem spawaliśmy takie schody w Chicago. No i szanowni państwo, ostatnie literki, znaki właściwie chińskie i z tą ulicą widać po prostu kończy się Chinatown. Zaczyna się miejsce biznesu. Downtown.
panie tutaj lepią, to jest na pewno homemade, tutaj już nie ma wątpliwości. Bo tak wygląda nasza przyszłość. Automatyzacja następuje w tempie niewyobrażalnym. No i stało się, ulegliśmy trendom i influencerom i innym takim. No i idziemy do tej japońskiej kawiarni, ale w trochę spokojniejszych okolicznościach. Zobaczymy, co to specjaliści z Kyoto mają do powiedzenia w kwestii kawy i innych takich. Ciekawe wejście jak do kawiarni. Skusili mnie na japońską matchę ceremonialną. Zobaczymy, co z tego wynikło. Kiana wzięła coś, co się nazywa nola. Ja nie wiem, co to jest nola i też było tam jedno słowo w składzie po angielsku, którego ja niestety nie znałem i też nie zdążyłem go przetłumaczyć, także to będzie zupełna niespodzianka dla nas. No ta kawa, ta matcha, to wszystko było takie przehypowane. Ludzie stoją w kolejkach po 45 minut, a tak naprawdę dobra lokalna kawiarnia w okolicy, tam gdzie mieszkamy, za połowę ceny daje wam lepszy produkt, lepszej jakości. No ale tak to tutaj działa, łatwo jest ulec tym trendom. Się okazało, że ChatGPT powiedział nam zły czas rozkładu promów, także jestem trochę rozczarowany tym czatem GPT i musimy godzinę czekać, no ale to nic, pójdziemy, kupimy wodę, pokręcimy się w słoneczku troszeczkę, chycimy witaminy D3, ja jestem taki troszeczkę białawy, gdyż się wysmarowałem sunscreenem po polsku, moment, kremem przeciwko opalaniu albo do opalania, kremem przeciwsłonecznym, mam. Wróciliśmy z powrotem do Larkspur, stamtąd spakowaliśmy wszystkie rzeczy do samochodu i wyruszyliśmy już w kierunku Monterey drogą numer 101, Highway 101. Moim zdaniem to może być jedna z najpiękniejszych dróg na świecie. To, jak bardzo różnorodne są widoki, od takich lasów niemalże tropikalnych po pustynne widoki, wyschnięty ocean, klify, do tego zwierzęta. Mamy albatrosy, może nawet nie albatrosy, tylko pelikany, kondory, lwy morskie, do tego płetwale błękitne. Ludzie uprawiają tu sport, no to jest po prostu sztos. To jest sztos jakich mało. Byłem kiedyś tutaj w tej kawiarni i obiecałem Kianet, że zabiorę ją do tego miejsca, gdyż jest miejscem magicznym. Książki i kawa. Przesłanie dnia: bądźcie gotowi, kiedy przytrafi się wam szczęśliwy dzień. I znowu szczęście z tematem przewodnim dnia. McDonald's dogonił Europę, jeśli chodzi o standardy dostarczania jedzenia do stolika. Nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio w McDonaldzie, no ale Chick-fil-A dzisiaj poległo. Chick-fil-A poległo dlatego, że jest trochę za daleko i śniadaniowa pora się już kończyła. Trochę ubolewam, no ale cóż mogą poradzić. No tak wygląda McDonald's, ale to jest fajny McDonald's, dlatego że on jest położony w przepięknym miejscu. Tam dosłownie kawałeczek stąd jest park, przepiękny park. Do tego jest port, marina. Ocean już tam świeci. Może nie świeci dzisiaj, bo jest pochmurno, ale pojawia się tam nieśmiale. No, fajne miejsce.